Na łamach czasopisma AS z 1937 roku opublikowano tekst porównujący chińską tradycję bandażowania stóp do japońskiej sztuki pielęgnowania drzewek bonsai. Autor zauważył, że oba te zjawiska opierają się na podobnym mechanizmie, długotrwałym, metodycznym ograniczeniu naturalnego wzrostu w imię piękna. W obu przypadkach wymagano precyzji, wiedzy i konsekwencji. Zarówno karłowate drzewko, jak i kobiece stopy traktowano jak tworzywo, które należy odpowiednio uformować. Tak jak i drzewka, Chinki nie mogły uciec, były zamknięte w wiecznym bólu. Małą tę ilość ziemi, więc niepożywną, podlewa się skąpo, a pień od młodości ściska się, krępuje, nacina, wykręca, słowem dręczy się go jak Chinka swe biedne nóżki. W poprzedniej części omawialiśmy rozwój tradycji krępowania stóp, od pradawnych legend po ostatnią dynastię rządzoną przez rodowitych Chińczyków Han. Dynastia Ming upadła po 276 latach panowania. Po śmierci ostatniego cesarza z tej dynastii i krótkim epizodzie rebelii Li Zichenga, który sprawował władzę przez około 74 dni, dawny lojalny dowódca wojsk Mingów, sprzeciwiając się nowemu władcy rebeliantowi, otworzył bramy Wielkiego Muru, umożliwiając skuteczny najazd Mandżurów. Na znak uległości, jako jeden z pierwszych Chińczyków Han, miał ogolić przód głowy i zapleść resztę włosów w mandżurski warkocz, fryzurę, która stała się obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn w czasach panowania dynastii Qing. Dynastia Qing miała odmienić nie tylko strukturę państwa, lecz także codzienne życie milionów Hanów. Mandżurowie praktykowali własne tradycje, odmienne od dominującej grupy etnicznej. Wywodzili się od Dżudżenów, którzy w XII wieku utworzyli dynastię Qin. Według Mandżurów ich największą słabością była jednak zbyt szybka asymilacja z Chińczykami Han. Mandżurowie, którzy w pewnym momencie oddzielili się od swoich przodków, przyrzekli sobie, że nigdy nie przyjmą obcych zwyczajów. To oni mieli narzucać swoją kulturę poddanym. Z czasem jednak, zgodnie z przysłowiem, na koniu można zdobyć Chiny, ale nie da się nimi z konia rządzić. Dynastia Qing zaczęła się sinizować. Mandżurowie przyjęli wiele rozwiązań administracyjnych, wypracowanych wcześniej przez Chińczyków. Mimo to nadal postrzegali swoją kulturę jako lepszą od chińskiej i starali się ją forsować. To wyraźnie odróżniało ich od Mongołów, którzy nie interesowali się losem swoich poddanych. Pierwsze chwile nowej dynastii, jak to zwykle bywa po zmianie władzy, były chaotyczne i brutalne. W samym tylko Zhangzhou miało zginąć aż 300 000 mieszkańców. Wojska paliły miasta, rabowały domy i porywały kobiety z ludności Han. Jedną z takich uprowadzonych była niedawno owdowiała pani Lu. Podczas pacyfikacji miasta oddział złożony z 1000 żołnierzy miał za zadanie ograbiać domy i uprowadzać kobiety. Pani Lu mieszkała w ładnym domu otoczonym murem. Żołnierze wyważyli bramy, splądrowali spichlerz i spiżarnię, a następnie wkroczyli do domu. Rabowali wszystko, przeszukując każdą szafkę. Po chwili broniąc honoru domu, na żołnierzy rzucił się pasieb kobiety, lecz niestety po krótkiej szarpaninie odebrano mu życie. Wkrótce potem uprowadzono Lu i jej służącą, pozostawiając nieletnią córkę, która wydała im się bezużyteczna. Podobno porwano tak wiele kobiet, że można było nimi napełniać statki. Kobiety wkrótce przetransportowano do obozu, gdzie dokonano selekcji. Na pustym dziedzińcu, ze stajniami, poza kwaterą wojskową, oczyszczono pewien obszar i zakwaterowano na nim ponad 300 kobiet w kilku namiotach z mat. Żyły niemal pod gołym niebem. Woń końskiego łajna i moczu była tak przenikliwa, że nie dało się jej znieść dłużej niż kwadrans. Kobiety zawodziły więc i przelewały łzy. Wolały raczej umrzeć. Wreszcie pojawiła się jakaś Mandżurka o wysokiej pozycji. Przemówiła do zgromadzonych kobiet po chińsku,
przechodząc między nimi i wybierając te, które uznała za odpowiednie. Było ich ponad 30. Z tych najlepsze 4 zabrano do posiadłości księcia. Wśród nich była pani Lu, która poszła ze swoją służącą. Lu na początku została konkubiną mandżurskiego księcia, ale po urodzeniu pierwszego syna szybko pięła się po szczeblach hierarchii i wkrótce stała się główną małżonką. Z przerażeniem pisała do córki, że już nigdy się nie spotkają, choć obiecała, że wróci. Matka i córka wymieniały liczną korespondencję, a po kilku latach mogły się wreszcie zobaczyć. Hanowie przez cały okres dynastii Qing nie mogli wybaczyć Mandżurom ich okrutnych czynów, nieustannie wytykając im, że są niczym więcej niż barbarzyńcami. Mandżurowie zaś nakazywali nowym poddanym, aby przystosowali się do nowej kultury, porzucając ponad 1000-letnią tradycję i historię Hanów. Już 2 dni po wkroczeniu do stolicy książę regent nakazał urzędnikom ogolić czoła i zapuścić warkocze. Miało to być warunkiem zachowania przez nich stanowisk. Kolejnym krokiem, który był mile widziany przez nową władzę, było przywdzianie mandżurskich strojów. Jedną z często przytaczanych teorii dotyczących zakazu krępowania stóp jest twierdzenie, że przyczynili się do tego Europejczycy, zwłaszcza misjonarze, którzy mieli otwierać umysły Chińczyków, tłumacząc im, że to praktyka barbarzyńska. Druga teoria głosi, że dopiero rząd komunistyczny skutecznie rozprawił się z dziewczętami o lotosowych stopach. Każda z tych hipotez zawiera ziarno prawdy, jednak nie sposób powierzchownie uogólniać tej kwestii. W oczach Europejczyków Chiny uchodziły za kraj wysoce cywilizowany. W XVIII wieku w Europie panowała moda na wszystko co chińskie. W 1745 roku Benedykt Chmielowski na łamach jednej z pierwszych encyklopedii polskich wspomniał o zwyczajach chińskich kobiet. Te białogłowy uważane są za piękne, które mają drobne i szczupłe stopy. Dlatego gdy tylko urodzi się u nich córka, od razu zakładają jej na nogi prasy, by nie mogły rosnąć, ścieląc jej w ten sposób drogę do przyszłego szczęścia. Czynią tak już od 2800 lat, częściowo po to, by zapobiec temu, by kobiety mogły swobodnie chodzić i biegać. Przy tak drobnych stopach, cienkich jak laseczki, nie da się daleko zajść. W XIX wieku, dzięki parowcom i nowoczesnym szlakom komunikacyjnym, Chiny stały się jednym z najpopularniejszych kierunków podróży w Azji, zaraz obok Indii. W relacjach podróżników rzadko jednak pojawiały się opisy krępowania stóp jako brutalnej i okrutnej tradycji. Przeciwnie, z braku zrozumienia skali bólu i cierpienia, jakiego doświadczały kobiety, porównywano te tradycje raczej do europejskich gorsetów stosowanych dla wysmuklenia talii. Uważano ją więc bardziej za egzotyczną modę niż akt przemocy, choć wiedziano, że sam zabieg nie należał do najprzyjemniejszych. Pogląd ten zaczął się zmieniać mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy właśnie Chiny stawały się coraz słabsze, nie potrafiły nadążać cywilizacyjnie za Zachodem, więc zaczęto je traktować jako kraj, który stracił swoją szansę. Zachodnia opinia publiczna, wcześniej pełna fascynacji, zaczęła patrzeć na Chiny z wyższością, a proces ten był często wykorzystywany jako pretekst do politycznego i kulturowego podporządkowania. Stanisław Kostka-Potocki, który w Wilanowie urządził apartament chiński i sam miał kolekcję bucików kobiecych, na początku XIX wieku napisał w swej książce o dawnej sztuce, że największym problemem Chińczyków był brak zrozumienia piękna. Krótko mówiąc, nie znają Chińczykowie zasady rysunków, to jest wydoskonalonego składu ciał ludzkich. Ludowi, u którego pokaleczone kobiety nogi i zgnieciona ich postać za kształtność uchodzi, zdaje się, że brak na uczuciu pięknych form natury. Warto się na chwilę zatrzymać przy temacie europejskiej fascynacji wszystkim co chińskie, a szczególnie skrępowanymi stopami, ponieważ nie zawsze była ona zdrowa i moralna. Wszystko byłoby w porządku, gdyby zainteresowanie ograniczało się do kolekcjonowania lotosowych bucików.
jak w przypadku Potockiego. Ale w XIX wieku niektórzy Europejczycy posunęli się o kilka kroków za daleko. Podróżnicy z zachodu często za wszelką cenę chcieli zobaczyć prawdziwe, odwinięte stopy, zupełnie nie licząc się ze zdaniem i komfortem kobiet. Warto pamiętać, że nagie stopy były dla Chinek najbardziej intymną częścią ciała. Szczególnie zapadła mi w pamięć relacja pewnej kobiety, która uznała, że wyjazd z Chin bez zobaczenia lotosowej stopy byłby jak nieodbycie wycieczki. Zdeterminowana nie cofnęła się przed niczym. Najpierw pytała lekarzy leczących Chińczyków, lecz bez skutku, ponieważ oni sami nigdy nie widzieli takiej stopy bez bandaży. Poprosiła więc o pomoc zakonnice, które miały kontakt z nawróconymi na chrześcijaństwo kobietami. Za namową zakonnic jedna dziewczyna miała się zgodzić. Przyszła z całą rodziną i rozpoczęła się cała operacja. Najpierw pokazała swoją stopę w buciku, ale oczywiście to było za mało. Komfort dziewczyny został już wtedy naruszony, ale za namową matki odwinęła pierwsze bandaże, zostawiając jeszcze jedną warstwę. Przy kolejnej warstwie zaczęła płakać. Na zdjęciu pierwszego bandaża niewiele zyskaliśmy. Pod nim był drugi. Chciałam obejrzeć nogę, więc cofać się było niepodobieństwem. Trzeba było iść naprzód do celu. Lecz wtedy matka i siostry zaczęły stawiać opór. Potoki ich słów z towarzyszeniem gwałtownych gestów natchnęły nas obawą o los przedsięwzięcia. Dzieci płakały. Młoda kobieta szlochała. Co począć? Zebrałam się na odwagę i zaczęłam nastawać. Przełożona przywołała na pomoc moralną swoją powagę. Drugi bandaż został zdjęty. Trzeci, który był pod spodem, został zrzucony w wybuchu rozpaczy. Proces odchodzenia od tradycji krępowania stóp był długotrwały. Rozpoczął się już w XVII wieku i trwał aż do XX wieku. Na jego ostateczne zniesienie wpłynęło wiele różnych czynników: zmiany społeczne, presja kulturowa, działania reformatorskie oraz międzynarodowa krytyka. Jeszcze przed objęciem chińskiego tronu mandżurski władca Hong Taiji w 1638 roku ogłosił dekret zakazujący tej praktyki wśród swoich poddanych, zapowiadając surowe kary dla tych, którzy nie podporządkują się nowemu prawu. Mieszkający na tych terenach Chińczycy Han, głęboko przywiązani do tradycji drobnych stóp, reagowali na ten zakaz niechęcią i drwiną. Za plecami wyśmiewali mandżurskie kobiety, szydząc z ich dużych stóp. Szczególnie często obiektem kpin była nieżyjąca matka władcy, Xiao Cigao, którą nazywano pogardliwie wielką stopą. Żona Honga, późniejsza cesarzowa wdowa na dworze dwóch cesarzy dynastii Qing, pilnowała swojego frau Cymeru, nie dopuszczając do niego żadnych kobiet ze zdeformowanymi stopami i ogłaszając: ktokolwiek przyprowadzi do pałacu kobietę ze związanymi stopami, zostanie ścięty. W późniejszej historiografii przytoczono edykt, który ogłosił cesarz Sundzi w 1660 roku. W 17 roku panowania cesarza Sundzi wydano specjalny edykt, który został ogłoszony w całym kraju, aby zdecydowanie zerwać z dawnym zwyczajem. Prawo to brzmiało następująco: jeśli córka lub żona sprzeciwi się zakazowi wiązania stóp, jej ojciec lub mąż zostanie ukarany 80 uderzeniami batem i wygnany na około 1500 kilometrów. Kolejny cesarz również podtrzymał zakaz krępowania stóp. Dodał, że każda dziewczynka, której stopy zostaną zabandażowane, a która urodziła się już za jego panowania, pociągnie za sobą surowe konsekwencje wobec całej rodziny. Kary były zróżnicowane od 40 batów przez zakłucie w tyby i zesłanie, aż po zwolnienie z pracy. Wkrótce zaczęto masowo fałszować daty urodzenia dziewczynek, aby móc bezkarnie kontynuować praktykę. Poza pałacem cesarskim prawo pozostawało martwe. Urzędnikom państwowym zabraniano wchodzić do prywatnych domów kobiet w celu kontroli, przez co nie było możliwości zweryfikowania, czy zakaz rzeczywiście był przestrzegany. W
W 1668 roku naczelny cenzor oficjalnie zwrócił się do cesarza Kangxi z prośbą o uchylenie dekretu zakazującego krępowania stóp. Małoletni cesarz wspólnie z Radą Regencyjną oraz cesarzową wdową postanowił przemilczeć tę sprawę, pozwalając kobietom na dalsze bandażowanie stóp, mimo że zakaz formalnie nadal obowiązywał na dworze cesarskim. Co ciekawe, Mandżurki nosiły buty na specjalnych koturnach, które wymuszały podobny sposób chodzenia, jak w przypadku zdeformowanych stóp. Kobiety mandżurskie noszą trzewiki z pstrokatej tkaniny jedwabnej z drewnianymi podeszwami, które pozbawiają je również swobodnego ruchu, a na brukowanych ulicach szczególnie sprawiają łoskot. Według koreańskiego podróżnika, który odwiedził Chiny w 1780 roku, wszystkie napotkane kobiety chodziły na piętach, kołysząc się na boki, jakby siały ziarno pszenicy, co zgadza się z innymi relacjami naocznych świadków. Europejscy podróżnicy często porównywali chód Chinek do kulenia, podskakiwania, chodzenia na szczudłach czy kołysania się kaczek. Kobiety poznać już można z daleka, po ociężałym chodzie, tak jakby szła na krótkich szczudłach. Po zbliżeniu się poznać można przyczynę tego oryginalnego sposobu chodzenia. Nogi bowiem, opasane białymi wstążkami, ledwie się mieszczą w ciasnych, krótkich trzewikach. Czasem próbowano też podejść do ich chodu naukowo. Na koniec łatwo jest pojąć, iż dla małości nogi, wysokości podbicia i zbytniego uciśnienia tkanki komórkowatej, osoba zaledwie musiała zdołać poruszyć się, ciało w czasie stania musiało zbytnio pochylać się naprzód, a zatem każde poruszanie musiało wymagać nadzwyczajnego natężenia muskułów. Wróćmy do obowiązku golenia głów przez mężczyzn. Dlaczego Chińczycy nie stawiali większego oporu władzom? Choć podporządkowali się temu nakazowi, wcale nie było to dla nich łatwe do zaakceptowania. Zgodnie z konfucjańskim wychowaniem, ciało człowieka, w tym włosy, było darem od rodziców i przodków. Ich obcinanie bez istotnej przyczyny uznawano za akt nieposzanowania rodzinnego dziedzictwa. Możliwe więc, że mężczyźni świadomi kulturowego konfliktu zrezygnowali z oporu i zgolili włosy w imię wyższych celów, pozwalając, by odtąd to kobiety dźwigały odpowiedzialność za pielęgnowanie hanowskiej tradycji. Nie wszyscy Chińczycy Han chcieli kontynuować tradycję krępowania stóp, uważając ją za zwyczaj przynoszący jedynie niewyobrażalny ból. W 1827 roku Li Ruzhen opublikował powieść, często uznawaną za pierwszą feministyczną książkę w literaturze chińskiej. Poruszył w niej takie tematy jak dostęp kobiet do edukacji, promowanie ich udziału w państwowych egzaminach, a co za tym idzie, możliwość sprawowania urzędów państwowych. Ponadto autor przedstawił swoją opinię na temat pojęcia cnoty i urody, które jego zdaniem podlegały podwójnym standardom. W rozdziale 33 pisarz ukazał, co mogłoby się stać, gdyby role płciowe zostały odwrócone. Jego bohater, Lin Ziyang, w wyniku nieporozumienia rodem z opowiadań Kafki, został na dworze potraktowany jak kobieta i został wybrany na konkubinę władcy. Przez cały czas miał przypominać służbie, że doszło do pomyłki. Był bowiem mężczyzną, miał żonę i dzieci. Ale nikogo to nie obchodziło, ponieważ król powiedział już ostatnie słowo. Od razu po tej wiadomości pokojówki przyszły do jego komnaty i rozebrały go do naga, by obmyć jego ciało. Po zakończeniu kąpieli służące zaczęły przygotowywać go do nowej roli. Ubrały go w odpowiednie szaty, ułożyły ciasny, pachnący olejkami kok i przebiły mu uszy, co sprawiło mu ogromny ból. Lin zaczął krzyczeć i płakać, mówiąc, że ten ból go zabija. Nie spodziewał się jednak, że kolejny etap będzie jeszcze bardziej brutalny. Gdy tylko założono mu złote kolczyki, do komnaty wszedł kolejny służący i oznajmił, że na rozkaz króla przyszedł czas na krępowanie stóp. Czarnobrody służący usiadł na niskim stołku u jego nóg, rozdarł jedwab na długie, wąskie pasy, po czym ułożył prawą stopę mężczyzny na swoim kolanie. Posypał szczeliny między palcami ałunowym proszkiem. Potem zebrał wszystkie palce razem, ściskając je, jakby chciał ulepić z nich jedną bryłę.
Następnie z całej siły wygiął grzbiet stopy włók tak mocno, aż kostki zatrzeszczały i zaczął je owijać jedwabiem. Ledwie nałożył 2 warstwy. Już zjawiły się inne służące, niosąc igły i nici. Z wprawą i bez litości zaczęły szczelnie zaszywać bandaż, warstwa po warstwie, ściskając i zaszywając coraz ciaśniej, nie zostawiając nawet odrobiny luzu. Gdy wreszcie bandażowanie dobiegło końca, Lin Ziyanga ogarnęło piekielne cierpienie, jakby ktoś rozżarzył węgiel i przyłożył go do jego stóp. Ból był tak ostry, tak palący, że odebrało mu to dech w piersiach. To jednak nie był koniec bólu ani upokorzenia. Tak naprawdę był to dopiero przedsmak tego, co miało go czekać przez najbliższe dni i tygodnie. W nocy obudził się z pełnym pęcherzem, ale nie był w stanie stać bez pomocy służby. Nogi paliły go żywym ogniem. Po pewnym czasie, korzystając z chwili samotności, zdjął bandaże. Rankiem, gdy służące przyszły zmienić mu opatrunki i zobaczyły, że nie ma bandażów, natychmiast poskarżyły się królowi. Władca rozkazał ukarać przyszłą konkubinę, wyznaczając karę 20 uderzeń rózgą. Jednak ostatecznie wykonano tylko 5, aby nie uszkodzić urody królewskiej oblubienicy. Po tym wydarzeniu cała jego duma została złamana. Skarcony powtarzał, że zrobił wszystko, czego od niego żądają. Służące natychmiast powróciły do swojego zadania. Ponownie skrępowały jego stopy i kazały mu chodzić. Z pomocą służących przeszedł kilka kroków. Ból w stopach był potworny. Najchętniej usiadłby, ale służące nie pozwalały mu na chwilę odpoczynku. Gdy tylko próbował usiąść, groziły, że doniosą królowi. Mężczyzna zmuszony do posłuszeństwa chodził w kółko, jakby walczył o życie. W nocy wielokrotnie budził się z bólu i niemal przez całą noc nie zmrużył oka. Zarówno w dzień, jak i w nocy cały czas czuwały przy nim służące, nie odstępując go ani na chwilę. Nie miał żadnej szansy na odpoczynek. Na tym etapie Lin Ziyang czuł, że jego dawna odwaga awanturnika całkowicie go opuściły. Pozostało mu jedynie złamane serce i bezsilna rezygnacja. Autorowi bardzo dobrze udało się opisać proces krępowania stóp, choć temat ten można by rozszerzyć. Zwyczajowo pierwsze krępowanie stóp rozpoczynano u dziewczynek w wieku od 4 do 10 lat, choć najmłodsze mogły mieć zaledwie 3 lata. W przypadku dziewcząt z biedniejszych rodzin kości łamano później, czasem dopiero około 12 roku życia. Była to jednak mniej efektywna i znacznie bardziej bolesna praktyka, ponieważ im starsza była dziewczyna, tym mniej elastyczne miała stopy, a co za tym idzie, trudniej było je odpowiednio uformować. W wybranym przez matkę dniu nogi dziewczynki były dokładnie obmywane w gorącej wodzie z dodatkiem ziół oraz zwierzęcej krwi. Gorąca temperatura miała na celu zmiękczenie skóry i przygotowanie tkanek do dalszych zabiegów. Po kąpieli obcinano paznokcie, starano się przyciąć je możliwie jak najkrócej, a czasem nawet całkowicie je wyrywano, by zapobiec wzrastaniu w skórę i ryzyku infekcji. Po obcięciu paznokci na stopy nakładano krem na bazie aunu, który miał działanie antyseptyczne i ściągające. Preparat obkurczał skórę i naczynia krwionośne, zmniejszając ryzyko krwotoków. Dodatkowo pomagał ograniczyć potliwość i zapobiegał powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, które często towarzyszyły infekcjom i procesom gnilnym. Zdarzały się przypadki, gdy na skutek zaburzonej cyrkulacji powietrza, niedokrwienia i niewłaściwej pielęgnacji dochodziło do gangreny, martwicy lub zakażenia krwi. W ekstremalnych sytuacjach palce potrafiły samoistnie odpadać. Znane są również przypadki, kiedy całe stopy czerniały i odpadały lub pozostawały zawieszone jedynie na ścięgnach. Jeżeli w porę nie przeprowadzono amputacji, takich dziewczynek nie dało się już uratować. Szacuje się, że nawet 10% dziewcząt umierało w następstwie krępowania stóp. Następnie, zazwyczaj choć nie zawsze, przystępowano do łamania kości palców stóp. 4 palce zaginano mocno pod podeszwę, pozostawiając w naturalnej pozycji jedynie największy palec. W tej wymuszonej pozycji stopy szybko, lecz z dużą precyzją owijano bawełnianymi lub jedwabnymi bandażami. Tkaniny były często nasączone specjalnymi wyciągami ziół,
które wchłaniały się w skórę, łagodząc podrażnienia i przeciwdziałając zakażeniom. Niejednokrotnie matki nie miały serca, by samodzielnie przeprowadzić ten bolesny zabieg. Widok cierpiącego dziecka rozdzierał im serca. Dlatego często zatrudniano do tego celu surowe, pozbawione współczucia starsze kobiety, które zawodowo zajmowały się krępowaniem stóp. Doświadczone specjalistki potrafiły złamać każdy palec w kilku miejscach, co paradoksalnie mogło zmniejszyć ból i zwiększyć szanse na osiągnięcie pożądanego, jak najmniejszego rozmiaru stopy. Po wyschnięciu bandaży wiązania zaciskały się jeszcze mocniej. Ciasne opatrunki stopniowo przybliżały piętę do śródstopia, nadając stopie charakterystyczny kształt przypominając zgięty łuk. Po zakończeniu zabiegu dziewczynce zakładano skarpetki oraz haftowane przez matkę buciki. Następnie nakazywano dziecku wstać i chodzić. Zdarzało się, że dziewczynki odmawiały posłuszeństwa. W takich przypadkach były bite kijem, by strachem wymusić uległość wobec woli dorosłych. Warto wspomnieć, że pierwsze krępowanie stóp zwykle przeprowadzano zimą, tuż po pierwszych opadach śniegu. Chód miał łagodzić ból, który według relacji był niewyobrażalnie palący. Jeśli zabieg nie został przeprowadzony prawidłowo, kości palców podczas chodzenia mogły łamać się samoistnie pod ciężarem ciała, co powodowało kolejny, nieopisany ból. W rodzinach z wyższych warstw społecznych zabieg powtarzano codziennie lub co 2 dni. Każdego ranka sprawdzano stan nóg, obmywano je w ziołach i jeszcze mocniej zaciskano bandaże, by nadać stopom pożądany kształt lotosu. Cały proces tworzenia nowej stopy trwał zwykle od 2 do 4 lat. W ciągu tych 3 lat dzieciństwo dziewczynek w Chinach przedstawia najbardziej przygnębiający obraz. Zamiast skakać, biegać i cieszyć się rumianymi policzkami jak małe dziewczynki w Anglii, te biedne istoty ciężko opierają się na kiju, który jest często wyższy od nich samych, albo są noszone na plecach przez mężczyzn, albo siedzą smutne i płaczą. Mają wielkie ciemne cienie pod oczami oraz charakterystyczną dziwną bladość, jakiej nigdy nie widziałam u nikogo innego poza dziewczynkami poddanymi krępowaniu stóp. Ich matki najczęściej śpią z dużym kijem przy łóżku, aby móc wstać i bić dziecko, jeśli swoim płaczem zakłóci spokój domowników. W okolicach 13 roku życia dziewczęta uczyły się samodzielnie bandażować i pielęgnować swoje nogi. Własnoręcznie również haftowały swoje buty, będące symbolem ich społecznego awansu. Dziewczyny ze zdeformowanymi stopami musiały na nowo uczyć się chodzenia na swoich okaleczonych nogach. W niektórych relacjach można przeczytać, że przez całe życie musiały się o coś opierać, by w ogóle utrzymać równowagę na swoich lotosach. Nawet po wielu latach ćwiczeń chód nigdy nie wracał już do normy. Stopy często się rozjeżdżały, a sposób poruszania się był kołyszący, powolny i niepewny. Często nie mogły utrzymać się na nogach dłużej niż parę minut. Kobiety pracujące na polach musiały przynosić ze sobą stołki, aby co jakiś czas odpoczywać. Te, które mogły sobie na to pozwolić, wolały nie nadwyrężać nóg i przez większość czasu pozostawały w domu. Gdy musiały udać się poza jego mury, często były noszone na barana przez służące lub transportowane w lektykach, gdzie mogły wygodnie podróżować bez obciążania stóp. Warto jednak zaznaczyć, że wiele źródeł podważa tezę o całkowitej niemobilności kobiet z powodu kalectwa. Istnieją relacje, które sugerują, że ograniczenie aktywności było w wielu przypadkach bardziej kwestią statusu społecznego i wygody niż faktycznej niezdolności do poruszania się. Niektóre bardziej aktywne kobiety potrafiły przejść pieszo kilka kilometrów. Były również znane z udziału w popularnym w tamtym czasie grach zręcznościowych, takich jak podbijanie lotki stopą, a nawet zajmowały się akrobatyką. Według jednej z odważniejszych hipotez, specyficzny kaczy chód nie miał być oznaką ułomności, lecz pewnego rodzaju formą kokietowania, mającą przyciągać uwagę i podkreślać delikatność kobiecego ciała, aczkolwiek trudno w to uwierzyć. Przyzwyczajone do kalectwa swojego od dzieciństwa Chinki biegają nawet dość zręcznie i prędko. Chwieją się wprawdzie w to w prawo, w to w lewo
jak kaczka, lecz robią to bardziej przez kokieterię niż z potrzeby, gdyż poeci narodowi porównywują chód do cyprysów i kwiatów kołysanych na łodydze tchnieniem wiatru. Kiedy się zapomną albo wiedzą, że na nie nikt nie patrzy, biegają, podskakują i grają bardzo lekko i bynajmniej nie kulejąc, ani przychromują, ani chwieją się. Ulubioną zabawą panien chińskich jest wolant. Grają więc bez obuwia, boso, co jest nowym dowodem, że nóżki służą dobrze, choć drobne. Co dziwniejsza, iż kobiety skaczące na linie i jeżdżące po miastach dla przedstawienia sztuk konnych dopełniają tego trudnego rzemiosła z zadziwiającą zręcznością. Nawet jeśli kobiety ze skrępowanymi stopami były w stanie mimo kalectwa jakoś funkcjonować, to według najnowszych badań opartych na obserwacji starszych kobiet, które w młodości nosiły bandaże, wykazano, że ich stopy były znacznie bardziej podatne na urazy niż stopy osób wolnych od tego zwyczaju. Skrępowane stopy, aż o ponad 50% częściej niż u mężczyzn w tym samym wieku, prowadziły do upadków, co było wynikiem ograniczonej funkcjonalności. Starsze kobiety częściej skarżyły się na utratę równowagi, liczne upadki, bóle bez wyraźnej przyczyny oraz na złamania. I to nie tylko nóg. Szczególnie narażone były także biodra, ponieważ u kobiet ze skrępowanymi stopami stwierdzono obniżoną gęstość kości biodrowej. Dodatkowo czynności takie jak kucanie czy wstawanie z krzesła sprawiały im poważne trudności. Wśród relacji historycznych można znaleźć informacje, że kobiety powszechnie cierpiały na zapalenie śródstopia oraz wycieki ropne z ran. Ponadto zabandażowane stopy narażały je na szczególne niebezpieczeństwa. Zdarzało się, że z powodu niemożności utrzymania równowagi wypadały z łodzi. Nie były też w stanie uciec w sytuacji zagrożenia życia, na przykład podczas ataku dzikiego zwierzęcia czy w trakcie pożaru. W epoce wiktoriańskiej, w europejskiej opinii publicznej można dostrzec dwie skrajne postawy wobec tego zwyczaju. Z jednej strony wszelkie rytuały upiększające wrzucano do jednego worka kobiecej próżności. W wielu ówczesnych publikacjach krępowanie stóp porównywano do ciasno wiązanych gorsetów, a publicyści prześcigali się w pytaniach, co jest gorsze, zniekształcone stopy czy zdeformowana klatka piersiowa. Często przeważał pogląd, że to jednak gorsety były większym narzędziem tortur, co zresztą wpisywało się w silne kampanie antygorsetowe, szczególnie intensywne w drugiej połowie XIX wieku oraz na początku XX wieku. W czasopiśmie Mały Światek z 20 października 1900 roku można znaleźć fragment pamiętników kobiety, która przyjechała do Chin. Nie potrafiła ona zrozumieć tamtejszych zwyczajów, szczególnie niezrozumiałe było dla niej traktowanie Chinek oraz tamtejsza moda, długie paznokcie oraz skrępowane nogi. Przez swoje typowe kolonialne uprzedzenia i hipokryzję wywiązała się ciekawa dyskusja z drugim podróżnikiem. Pan Popow zapytał się o gorsety, co ona o nich sądzi. Oczywiście kobieta zbyła pytanie i powiedziała, że przecież to zupełnie co innego, na co po dłuższej chwili mężczyzna odpowiedział: tylko własne dziwactwa nie rażą, bo nawykamy do nich, taka to już jest natura ludzka. Podkreślano również, że nie tylko Chinki poddawały swoje stopy deformacji. Europejki również dążyły do posiadania małych oraz smukłych stóp, nosząc zbyt małe czy zbyt wąskie obuwie. Nawet chód europejskich pań miał być zbliżony do chińskiego, gdyż przez wysokie obcasy miały chód niepewny oraz chwiejący. Czy dzisiejsza modnisia w spętanej sukni na wysokich obcasach nie stwarza sobie niewygód jak owe Chinki ze skrępowanymi nogami? Najczęstszymi deformacjami stóp wśród Europejczyków, bo modni mężczyźni też byli na to narażeni, były młotkowate palce powstałe przez noszenie za krótkiego obuwia, zagięcie wielkiego palca w stronę małych palców przez fałszywą formę końca bucika oraz pokrzywione palce leżące jedno na drugich w nieprawidłowo zrobionych i cienkich bucikach. Z drugiej strony, wśród działaczy społecznych pojawiały się próby narzucenia nowego prawa zakazującego krępowania stóp. W większości przypadków poprzez spokojną edukację, choć zdarzały się również przykłady bezlitosnego forsowania własnych przekonań.
Na przykład siostry miłosierdzia w Pekinie, które opiekowały się chińskimi dziewczętami, mając dobre intencje, odwiązywały im stopy i próbowały przywrócić ich naturalny kształt. Taki proces trwał wiele tygodni i wiązał się z kolejnymi, niewyobrażalnymi bólami, często nie przynosząc oczekiwanych rezultatów, a wręcz szkodził. Dziewczęta były w ten sposób pozbawiane szansy na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie mogły bowiem ze względu na swoje stopy wyjść za mąż. Jak już wcześniej wspominałam, było dla nich najważniejszym celem w życiu. Choć i tutaj sytuacja nie była zero-jedynkowa. Misjonarki często zabierały pod swoją opiekę dzieci głodne i zaniedbane, które błąkały się po ulicach. Szczególnie wśród uboższych warstw społecznych zdarzało się, że noworodki i małe dziewczynki były porzucane na ulicy, gdyż córki w oczach wielu rodzin nie miały żadnej wartości. W takich domach zwykle zostawiono jedną tylko córkę, która miała ciężko pracować, aby wspierać domowy budżet. Przez całe życie zajmowała się przędzeniem i pracami na polu. Kolejną sprawą jest to, że dzięki misjonarzom dziewczęta chińskie mogły otrzymać jakąkolwiek edukację. W 1867 roku misja kościelna w Hanzhou otworzyła szkołę dla dziewcząt, w której zakazywano krępacji stóp. Po prawie 30 latach od powstania placówki tak spuentowali swoją misję. Misja od samego początku zobowiązała się do karmienia, ubierania i opieki nad dziewczynkami przez około 10 lat. Wymagała przy tym, aby stopy dziewczynek były rozwiązane i aby nie zmuszano ich do małżeństwa bez ich własnej zgody. Szkoła zaczęła działać z 3 uczennicami, a liczba ta szybko wzrosła do tuzina, potem do 20, po kilku latach do 30, następnie do 40, a przez ostatnie 5 lat szkoła miała 50 podopiecznych. Gdy dziewczynki dorastają i są gotowe opuścić szkołę, niemal w każdym przypadku są już oczekiwane przez jakiegoś chrześcijańskiego młodzieńca, który nie wstydzi się ich dużych stóp. W ciągu ostatnich 28 lat wiele uczennic opuściło tę szkołę, a o ile mi wiadomo, żadna z nich nigdy nie próbowała ponownie krępować stóp swoich córek. Bezskutecznie zagraniczni aktywiści próbowali nawet wywierać presję na chińskiego cesarza, by zakazał krępowania stóp. W polskich gazetach komentowano to dość ironicznie, zauważając, że chiński cesarz był tym tematem zainteresowany mniej więcej tak samo, jak królowa Wiktoria byłaby zainteresowana prośbą chińskich wysłanników o zakazanie noszenia gorsetów przez Angielki. Może to porównanie było całkowicie przypadkowe, ale w chińskich źródłach znalazłam coś bardzo podobnego i to z perspektywy drugiej strony. Któregoś razu żona zagranicznego ministra przyszła z córkami na audiencję u cesarzowej wdowy Cixi, aby zbojkotować tradycję wiązania stóp. Bez ogródek powiedziała, że przez skrępowane stopy Chiny są wystawiane na zagraniczne szyderstwa. Jak wiadomo, Cixi będąca Mędżurką nigdy nie miała skrępowanych stóp i sama była przeciwna tej tradycji, ale bardzo poruszyła ją bezczelność tej kobiety. Zapytała więc, czy może zobaczyć gorset. Gdy za zamkniętymi drzwiami zobaczyła, co miała zobaczyć, westchnęła, że kobiety z zachodu są takie biedne, że muszą nosić zaciskające metalowe pręty, po czym dała jej luźne stroje mandżurskie, aby mogła się uwolnić od tych tortur. Przez kilka dni nie widziała Amerykanki, więc napisała do niej list z zaproszeniem na audiencję, ale kobieta już nigdy nie pojawiła się na dworze. Dumna cesarzowa miała odrzec. Dokładnie tak, jak się spodziewałam. Po zdjęciu gorsetu ciało potrzebuje czasu, żeby powrócić do swojego naturalnego kształtu, a one się jeszcze z nas śmieją. Moim zdaniem to właśnie one są prawdziwymi ofiarami tych cierpień. Proces uwalniania kobiecych stóp musiał przebiegać stopniowo. Nie wolno było stosować przymusu, ani wywierać nadmiernej presji. Chińczycy byli pod tym względem bardzo wrażliwi. W czasach dynastii Qing odczuwali rosnącą frustrację, wynikającą z poczucia niższości wobec Zachodu i międzynarodowej uległości, która stała się widoczna zwłaszcza po porażkach militarnych i niekorzystnych traktatach handlowych. Jak można się domyślić, bardzo im się to nie podobało. Z czasem jednak zaczęli dostrzegać, że jeśli chcą jakichkolwiek zmian, muszą najpierw uporać się z własnymi największymi słabościami.
Coraz częściej toczyły się debaty na temat, jak uczynić społeczeństwo silniejszym. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba było zmierzyć się z trudnymi tematami, takimi jak narodowe uzależnienie od opium, sytuacja dzieci oraz pozycja kobiet. Te trzy kwestie były ze sobą ściśle powiązane. Często dziewczynkom, którym krępowano stopy, podawano opium, aby złagodzić ich ból i uspokoić je podczas bolesnego łamania kości. Niestety prowadziło to często do wczesnego uzależnienia, które w dorosłym życiu skutkowało kontynuowaniem nałogu. Osłabione przez nałóg kobiety miały słaby organizm i często nie były w stanie urodzić zdrowych dzieci. W świadomości wielu reformatorów zaczęło dojrzewać przekonanie, że jeśli sytuacja kobiet się nie poprawi, przyszłość Chin będzie zagrożona. Dlatego chińskie zwyczaje, które osłabiają siłę narodu i prowadzą do moralnego oraz fizycznego upadku ludzi, począwszy od wszelkich praw i zasad, aż po drobiazgi związane z jedzeniem, piciem i warunkami mieszkaniowymi, są tak liczne, że trudno je wszystkie wymienić. Jednak dwie praktyki, które były najgłębiej zakorzenione i miały najbardziej oczywiste szkodliwe skutki, to palenie opium i wiązanie stóp. Podczas powstania Taipingów w 1853 roku przywódca Hong Xiuquan w odezwie do buntującej się ludności nakazał wszystkim kobietom zdjęcie bandaży ze stóp. Chinki z wolnymi stopami miały zasilać armię, której celem było obalenie Mandżurów. Była to jednak jedynie incydentalna odezwa, a sama rebelia zakończyła się niepowodzeniem 11 lat później, krótko po śmierci przywódcy. W latach 70. XIX wieku opublikowano 3 artykuły autorstwa misjonarzy i chińskich chrześcijan, wzywające do porzucenia praktyki krępowania stóp. Argumentowali, że ciało ludzkie jest doskonałe, ponieważ zostało stworzone przez Boga i rodziców. Dlatego ze względu na szacunek dla nich należy zakazać wiązania stóp. 4 lata później w tym samym środowisku powstało Niebiańskie Stowarzyszenie Wolnych Stóp, które stanowczo sprzeciwiało się tej tradycji, aczkolwiek prawdopodobnie pierwsze stowarzyszenie utworzono jeszcze w latach 60. Kolejnym krokiem było założenie w 1879 roku Stowarzyszenia w Xiamenie, do którego natychmiast przyłączyło się 80 chińskich rodzin. Do 1894 roku liczba członków przekroczyła 800 osób. Podczas jednego z pierwszych zebrań pewna piękna kobieta opowiedziała swoją historię. Mam 7 córek. Ludzie mówili mi, że jeśli nie będę wiązać im stóp, nie znajdą mężów, gdy dorosną. Cóż, nie obchodzi mnie to, czy znajdą mężów, czy nie. Jeśli tak się stanie, pozwolę im wszystkim zostać w domu, żeby mi towarzyszyły i gotowały dla mnie. Kolejne stowarzyszenie powstało w 1895 roku z inicjatywy Alice Little, która wcześniej działała na rzecz praw kobiet w Wielkiej Brytanii, a po osiedleniu się w Chinach zaczęła walczyć o poprawę sytuacji chińskich kobiet. Mottem jej towarzystwa naturalnych stóp było małymi kroczkami do celu. Zdawała sobie bowiem sprawę, że trzeba przekonywać, edukować, ale nie wymuszać nic na siłę. Na początku stowarzyszenie wydawało broszury edukacyjne, później zwoływano posiedzenia, na których najpierw członkinie prowadziły wykłady, a później rozpoczynała się dyskusja obecnych gości. Podczas kolejnych spotkań pojawiali się również mężczyźni i uważnie słuchali, co kobiety mają do powiedzenia. Nieoczekiwanie potomek samego Konfucjusza, jak go określiła pani Little, miał wysłać list do stowarzyszenia, w którym wyznał: od dawna nurtują mnie niespokojne myśli o krępowaniu stóp i ogarnia mnie współczucie dla tych wszystkich cierpiących. Jednak nigdy nie odważyłem się mówić o tym publicznie. Dziś na szczęście pojawili się życzliwi panowie oraz cnotliwe i mądre córki z odległych krajów, którzy podjęli dzieło naprawdę szlachetne. Zwrócili się do naszych kobiet z pełnymi pasji apelami i założyli stowarzyszenie mające na celu położenie kresu temu zgubnemu zwyczajowi. W 1898 roku Kang Youwei, który w 1883 założył Stowarzyszenie Bez Wiązanych Stóp, złożył na ręce cesarza petycję, aby ten raz na zawsze zakazał krępacji stóp. Z perspektywy prawa krajowego wiązanie stóp jest nadużyciem wobec niewinnych kobiet.
Z perspektywy relacji rodzinnych rani miłość rodziców do ich córek. Z perspektywy higieny ludzkiej powoduje niepotrzebną zachorowalność. Z perspektywy interesów narodowych osłabia rasę. Chwilę później doszło do studni reform, które miało na celu usamodzielnić cesarza, ale zakończyły się fiaskiem. Cesarzowa wdowa umocniła swoją władzę, a cesarza wsadzono do domowego aresztu, z którego razem z Cyzi podpisywał dekrety i odbywał audiencje. Na realne zmiany trzeba było poczekać do początku nowego stulecia. 23 grudnia 1901 roku wydano cesarski dekret o złączeniu w prawach Mandżurów i Chińczyków Han. Jeśli chodzi o kobiety Han, wiele z nich wciąż krępuje sobie stopy. Praktyka ta zakorzeniona od pokoleń stoi jednak w sprzeczności z harmonią natury i porządkiem stworzenia. Od tej chwili zarówno szlachta, jak i lud powinni z delikatnością, ale i stanowczo zachęcać kobiety do porzucenia tego zwyczaju. Należy o tym szeroko informować i stopniowo, bez przymusu, dążyć do całkowitego wyeliminowania tej dawnej praktyki. W kolejnych latach wydawano kolejne dekrety, w których nawoływano do zaprzestania praktyki krępowania stóp. Jednak trudno je nazwać skutecznymi, ponieważ nie niosły ze sobą żadnych konsekwencji prawnych. W nowo powstałych gazetach skierowanych do kobiet poruszano trudną tematykę krępowania, edukacji oraz ogólnej sytuacji kobiet. W jednym tylko miesięczniku około 7 razy wspominano o bandażowaniu stóp. Czy przynosiło to efekty? I tak, i nie. Mieszkańcy dużych miast powoli dostosowywali się do zmian. Na przykład powstały w różnych stowarzyszeniach listy rodzin, które były postępowe, tak aby ich dzieci mogły się w przyszłości pobrać bez cenzusu lotosowego. Na wioskach tak już to nie działało, nowinki były niemile widziane. Pod koniec rządów dynastii Qing na ulicach coraz częściej można było zobaczyć kobiety o wolnych stopach. Większość z nich była jednak zdecydowanie wroga dotychczasowej władzy, postrzegając ją jako skostniałą machinę, która od lat ignorowała potrzeby zwykłych ludzi, dbając wyłącznie o własne interesy, trwając w oderwaniu od rzeczywistości za murami zakazanego miasta. Pierwsze pokolenie chińskich feministek było w tej kwestii niemal jednomyślne. Chciały obalenia starego porządku i stworzenie nowego państwa, w którym kobiety miały wreszcie szansę na godne życie. Taką właśnie kobietą była Dziucin. W młodości odebrała dobrą edukację i szybko zdała sobie sprawę, że za pomocą pędzla oraz atramentu jest w stanie poruszyć kobiety i zachęcić je do wyjścia z letargu. Chciała obalić wszystkie stare zwyczaje, a przede wszystkim zakazać aranżowanych małżeństw i krępowania stóp. W obu tych sprawach sama doświadczyła cierpienia. Gdy była dzieckiem, matka skrępowała jej nogi, a ojciec wydał ją za mąż. Sama wyznała później: niestety odkąd skrępowali mi nogi, mogłam tylko każdego dnia siedzieć nieruchomo w pokoju. Bardzo chciałam coś robić, ale było to niemożliwe, bo nie mogłam ruszać nogami. Mimo tego miała marzenie, by zostać bohaterką, taką jak legendarna Mulan. Przywdziała męskie ubrania i zdjęła bandaże ze stóp. W 1904 roku, sprzedawszy swoją biżuterię, opuściła męża i 2 dzieci, by wyjechać do Japonii, gdzie na wygnaniu przebywali chińscy buntownicy. Tam studiowała i założyła radykalne czasopismo. Poruszała w nim trudne tematy dotyczące codziennego życia chińskich kobiet, publikując między innymi manifest skierowany do 2 milionów kobiet. Po powrocie do Chin została redaktorką feministycznej gazety chińskich kobiet, która jednak wkrótce została zamknięta przez władze. Dodatkowo pracowała jako nauczycielka i jednocześnie obmyślała plany rewolucyjne. 6 lipca 1907 roku jej kuzyn, Xu Xilin, zamordował gubernatora swojej prowincji i wraz z innymi buntownikami rozpoczął 4-godzinne oblężenie miejskiego arsenału. Następnego dnia został rozstrzelany, a Dziucin została aresztowana pod zarzutem współudziału w spisku. Na torturach nie powiedziała ani słowa, nie wydała żadnej osoby. Jej prawdziwą mogiłą stały się jej teksty, które odnaleziono w jej domu, bez cienia wątpliwości o wydźwięku rewolucyjnym. 15 lipca została publicznie stracona przez ścięcia. W swoim ostatnim wierszu podsumowała wyrok słowami:
Śmierć moja jest bez znaczenia, oby tylko ta ofiara przyczyniła się do ocalenia kraju. W tym samym roku kraj objęła kolejna tragedia. Pani Hu, która aktywnie działała na rzecz poprawy życia kobiet, postanowiła dać dobry przykład i sama zdjęła bandaże ze swoich stóp. Uważała bowiem, że zmianę należy zacząć od siebie, a dopiero później edukować lokalną społeczność. Niestety jej poglądy bardzo nie podobały się teściowej, która uznała zachowanie Hu za hańbę dla całej rodziny. Kazała jej ponownie skrępować stopy, wręczając jej bandaże, ale to na nic się zdało. Pani Hu już dawno postanowiła, co jest dla niej najlepsze. W końcu rodzina męża zaczęła ją prześladować. Dali jej jeszcze trochę czasu, by się ugięła, lecz bezskutecznie. Wreszcie zirytowana rodzina zamknęła Hu w pokoju. Przez 4 dni nie dawali jej jedzenia, podając jedynie truciznę, by zmusić ją do wyboru i błagania o przebaczenie. A co zrobiła pani Hu? Napisała list do matki, prosząc o pomoc. Niestety nawet po przybyciu rodziny ze strony matki, pani Hu nie została uwolniona, gdyż teściowa stanowczo protestowała. Rozgoryczona Hu wypiła truciznę i zmarła. Pierwsza dekada nowego wieku była skrajnie niekorzystna dla ówczesnej władzy, która z trudem się utrzymywała. W wielu prowincjach wybuchały lokalne rozruchy, ludzie głodowali. Większa część społeczeństwa po prostu próbowała przetrwać i każdego dnia walczono o miskę ryżu. Jeszcze za czasów Cyzji państwo zarządzane było żelazną ręką, ale po jej śmierci w 1908 roku nastał totalny chaos. W kolejnym roku naliczono 113 chłopskich powstań, a w 1910 285. W tych właśnie trudnych czasach wstąpił na tron cesarz Pui, który miał niecałe 3 lata. Faktyczną władzę objął jego ojciec oraz kolejna cesarzowa wdowa. Nowa władza postanowiła wykorzystać trudną sytuację polityczną do przeprowadzenia bardziej zdecydowanych działań. Już rok po intronizacji nowego cesarza wprowadzono kolejne rozporządzenie wymierzone w tradycję krępowania stóp, tym razem o znacznie bardziej stanowczym i jednoznacznym charakterze. Wszystkim dziewczynkom poniżej 10 roku życia zabroniono bandażowania stóp, a rodzicom, którzy złamaliby ten zakaz, groziłaby grzywna. Wysokość kary była uzależniona od statusu społecznego rodziny. Najubożsi musieli zapłacić 1 srebrną monetę, podczas gdy rodziny urzędników były obciążone grzywną w wysokości 4 srebrnych monet. Władze miały nadzieję, że finansowe konsekwencje skutecznie zachęcą rodziców do powstrzymania tej bolesnej tradycji. Nowe prawo jednak szybko straciło swoją moc. Wkrótce potem wybuchła ogólnokrajowa, krwawa rewolucja. Rewolucja Xinhai, która na zawsze zmieniła bieg historii Chin. Jednym z najbardziej symbolicznych i paradoksalnych momentów tego burzliwego okresu był widok Mandżurek w Nanjing, które w obawie o własne życie oraz życie swoich córek zaczęły w pośpiechu bandażować stopy. Chciały w ten sposób upodobnić się do kobiet Han, próbując wtopić się w tłum i uniknąć prześladowań. 12 lutego 1912 roku cesarzowa wdowa Lungju, działając w imieniu małoletniego cesarza Pui, podpisała jego oficjalną abdykację. Tym samym zakończyło się ponad 200-letnie panowanie dynastii Qing, a Chiny wkroczyły w zupełnie nową epokę, erę republiki. Właśnie w tych burzliwych czasach Chiny musiały zmierzyć się z fundamentalnym pytaniem: jak zreformować kraj, by wkroczyć w nowe stulecie i dogonić inne światowe mocarstwa. Kwestia kobiet stała się jednym z kluczowych elementów tej narodowej debaty. Coraz wyraźniej dostrzegano, że bez poprawy ich sytuacji i praw, bez wyeliminowania szkodliwych tradycji, takich jak krępowanie stóp, Chiny nie będą w stanie nadążyć za postępem i modernizacją reprezentowaną przez Zachód. Zakaz krępowania stóp uznano za fundament walki z nagromadzonym złem. Nowe przepisy wprowadzono etapami. Najpierw pojawiły się zalecenia, by rozwiązać bandaże. Później wprowadzono kary finansowe, a na końcu kary pozbawienia wolności. W latach 20. XX wieku polskie gazety informowały, że praktyka krępowania stóp była już w zaniku. Niby tak, jednak sami Chińczycy nie podchodzili do tej kwestii równie entuzjastycznie. Na wsiach aż 80% kobiet wciąż miało skrępowane nogi.
Najważniejszym pytaniem zadawanym przez swatki pozostawało nadal, czy dziewczyna ma małe stopy. Uważano, że twarz jest darem od Boga, ale stopy są już dziełem człowieka. Duże stopy postrzegano jako oznakę lenistwa. W 1928 roku wydano prawo, które w głównej mierze skierowane było do ludności wiejskiej. Po upływie wyznaczonego terminu kobiety w powiatach, które wciąż nie rozwiązały bandaży, będą podlegać surowym środkom mającym na celu egzekwowanie zakazu krępowania stóp. Termin ten wyznaczono tymczasowo do końca września. Do tego czasu będziemy intensywnie zachęcać się do zmiany. Obawiamy się jednak, że w ubogich i odległych rejonach nawyk ten nie zostanie całkowicie wykorzeniony. W październiku, listopadzie i w grudniu planujemy przeprowadzenie kontroli we wszystkich powiatach, aby wszyscy zostali poinformowani, co pozwoli osiągnąć oczekiwany postęp. Z kolei w 1932 roku nakazano, aby wszystkich krewnych urzędników miejskich oraz pracownice szkół zaczęły nosić nowy reformowany typ obuwia, dostosowany do dawniej skrępowanych stóp. Miało to dać sygnał innym kobietom, że bez bandaży można normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Już w kolejnym roku grzywna za skrępowane stopy wynosiła równowartość miesięcznej pensji. Policjanci otrzymali również pozwolenie na przeprowadzanie niezapowiedzianych wizyt domowych, aby wykryć rodziny, które nie podporządkowały się nowemu prawu. 1 października 1935 roku w niemieckiej gazecie można było przeczytać, że 2 kobiety zostały skazane na 2 i 3 lata pozbawienia wolności za skrępowanie stóp swoich córek. Jednak w przypadku, gdy krępowanie nie odbywało się w domu, trudno było udowodnić winę rodziców, co umożliwiało obchodzenie przepisów. Jedna z ostatnich przedstawicielek lotosowych stóp wspomina, że została skrępowana bez świadków na polu, gdzie miała pracować. Miałam 7 lat, kiedy moja matka zabrała mnie na pole, związała mi stopy, mocno owijając je materiałem. Kiedy płakałam, moja matka po prostu mnie uderzyła. Na polach Gryki, po tym jak dobrze je związała, kazała mi wrócić pieszo do domu. Nie odpoczywałam. Kiedy wróciliśmy do domu, kazała mi po prostu usiąść i prząść nić. W tamtych czasach nie pozwalali dziewczynkom wychodzić na zewnątrz. Kiedy była mniejsza, mogłam jeszcze wychodzić na zewnątrz, aby pobiegać. Ale kiedy urosłam, musiałam zostać w domu i pracować, przędząc nić i tkając tkaninę. Lata 30. i 50. były tym przełomowym ostatnim etapem w eliminacji tradycji krępowania stóp. Kobiety stawały się już niezależne, zaczynały chodzić do szkół, studiowały i pracowały, zajmując czasem wysokie stanowiska. Małe lotosy traktowane były z pogardą, jako coś zamierzchłego, coś co kojarzono z zacofaniem. Nowa komunistyczna władza musiała jeszcze poradzić sobie z najdalszymi prowincjami, aby całkowicie zapomnieć o temacie. Nowymi stopami rządu stały się stopy wyzwolone, zdolne do pracy na rzecz państwa. Ostatni znany przypadek skrępowania stóp miał miejsce w 1957 roku. Na zakończenie chciałabym zacytować zakończenie książki o Chinach z 1936 roku. Chiny są jednym wielkim chaosem. Przed wystawą sukien damskich stanęły 2 Chinki w spodniach i podziwiają stroje europejskie. Są one na to za ubogie, aby sprawić sobie sportowy kostium angielski, ale ich nogi nie są już zdeformowane, jak to przepisuje stary rytuał chiński. Również warkocze męskie znikły, a każdy rok przynosi w Chinach tak szalone zmiany, że dla tego tempa brak porównania. Nowe Chiny żyją jakby w gorączce. Nie, nowe Chiny jeszcze się nie urodziły, ale kraj żyje jakby w bólach porodowych. Chiny muszą nadrobić niesłychanie wiele. Muszą rozbić okowy, które oplatają je od wewnątrz i od zewnątrz. Muszą stać się narodem. Ale okowy nie zawsze miały postać łańcuchów. Czasem są ciasno związanym bandażem, który kształtuje nie tylko ciało, ale i całe życie. Przez ponad 1000 lat kobiece stopy były symbolem nie tylko piękna, ale także uległości, kontroli i cierpienia. Choć krępowanie stóp wielokrotnie zakazywano na przestrzeni stuleci, to ostatnie kobiety, które miały lotosowe stopy, żyły jeszcze w XXI wieku.
Ich zdjęcia obiegły cały świat, budząc zdumienie i niedowierzanie. Jak to możliwe, że deformacja mogła stać się ideałem piękna, który kształtował całe pokolenia? Jeżeli doceniasz moją pracę i chcesz przyczynić się do dalszego rozwoju tego kanału, możesz okazać swoje wsparcie na 2 sposoby. Jednorazowo stawiając wirtualną kawę lub długoterminowo poprzez zostanie patronem na Patronite. Za wszelkie wsparcie dziękuję.